pewnie uczycie się do matury. Liczę, że Wam całkiem dobrze pójdzie. Ale teraz zatrzymajcie się na chwilę. Spójrzcie na swoją przyszłość. Zapraszamy Was na wirtualny spacer po Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Poznacie ludzi związanych z uczelnią, jej dorobek, a także możliwości, jakie stwarzają własnym studentom. Gotowi? Myślę, że te wszystkie informacje idealnie Wam się przydadzą po zdanym egzaminie dojrzałości. Zatrzymajcie się teraz na chwilę i spójrzcie na swoją wiedzę i kompetencje. Myślę, że stanowią one świetną drogę do Waszej kariery zawodowej. Pomożemy Wam wybrać własne miejsce do życia i głęboko wierzymy w to, że wybierzecie akurat nasz uniwersytet. A teraz o symboliczne otwarcie poprosimy jej magnificencję, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Profesor doktor habilitowaną Annę Wypych-Gawrońską. Szanowni Państwo, drogie kandydatki, drodzy kandydaci, przyszli studenci. Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w wirtualnym dniu otwartym, którego celem jest przybliżenie oferty rekrutacyjnej, a także przedstawienie Państwu społeczności i dorobku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Tegoroczna rekrutacja rozpocznie się w czerwcu. Umożliwi kandydatom wybór spośród bogatej i zróżnicowanej oferty studiów. W propozycji tej znajduje się ponad 55 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów inżynierskich oraz jednolitych studiów magisterskich. Nowością w tym roku będzie grupa kierunków, na których nauka będzie odbywać się wyłącznie w języku angielskim. Jeśli wybierzecie studia w naszym uniwersytecie, staniecie się częścią ogromnej społeczności uniwersyteckiej, liczącej ponad 5000 studentów i kilkaset osób tworzących kadrę nauczycieli akademickich i wspierających ją pracowników administracji. Wykładowcy uniwersytetu zapewnią Państwu spotkanie z nauką i wiedzą, pozwolą na uzyskanie umiejętności i kompetencji, które zagwarantują absolwentom pełen sukcesów start w dorosłe życie. W czasie prezentacji w ramach wirtualnego dnia otwartego będziecie mieli również okazję wysłuchać wypowiedzi osób, które już teraz studiują w naszym uniwersytecie. Filmowa wędrówka po obiektach uczelni pozwoli Wam również zapoznać się z aparaturą, laboratoriami, budynkami, miejscami nauki, pracy i wypoczynku tworzącymi kulturę akademicką i studencką. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz uniwersytet z każdym rokiem stanowił miejsce jeszcze bardziej przyjazne, bezpieczne i otwarte dla wszystkich. Życzę wszystkim maturzystom powodzenia w czasie egzaminów maturalnych, a potem skorzystania z bogatej propozycji rekrutacyjnej i podjęcia studiów właśnie w naszej uczelni. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się podczas 52. inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Jako przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego pokażę Ci, jak ważni są dla nas studenci. Mamy możliwość uczestniczenia w różnych kołach naukowych, wyjazdach międzynarodowych, a także w praktykach studenckich. A co najważniejsze, mamy realny wpływ na funkcjonowanie i podejmowanie decyzji dotyczących całej społeczności akademickiej. Mając na uwadze wszystkich studentów, mamy świetnie wyposażone sale, które w połączeniu z kadrą pracowniczą pozwolą Ci wejść na rynek pracy tak, abyś posiadał umiejętności, których oczekuje przyszły pracodawca. W tych trudnych czasach samorząd studencki wykazał się ogromną empatią oraz, co najważniejsze, świetną organizacją pomocy dla każdego, kto jej potrzebował. Zapraszam Cię serdecznie, abyś sam się przekonał, co kryje i co oferuje Uniwersytet w Częstochowie. Zapraszam Cię serdecznie do współpracy z samorządem. Do zobaczenia w październiku. W rozpoczynającej się czerwcu rekrutacji nasz uniwersytet zaprasza do studiowania na ponad 55 kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia. W naszej ofercie znajdują się także studia inżynierskie, magisterskie, a także prowadzone w języku angielskim. Wydziały w tym roku opracowały sporo nowości. Jak prezentuje się konkretnie wybór? Wszystkiego można dowiedzieć się z tego oto plakatu. Ale ten świat galopuje. Ostatnio czytałam, że zmiany technologii nie odbywają się już na przestrzeni dekad, ale w zasadzie lat. Już tak jest. Kto chce być za pan brat ze światem, musi jak najszybciej poznać tajniki nowoczesnych technologii. Dają one komfort, bezpieczeństwo oraz bardzo dobry start w przyszłość. W sumie nie znam żadnego informatyka, który szuka pracy. Tak samo jest z innymi absolwentami Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych.
Witamy na wydziale, na którym każdy znajdzie kierunek dostosowany do swoich potrzeb. W naszej ofercie są zarówno klasyczne kierunki uniwersyteckie, jak i kierunki o charakterze praktycznym, które przygotowują do dynamicznego wejścia na rynek pracy. Mamy również studia dualne, przygotowane i prowadzone we współpracy z pracodawcami. O szczegółach każdego z kierunków opowiedzą nasi pracownicy. Czujesz chemię do chemii? Jeżeli tak, chemia będzie dla Ciebie najlepszym wyborem. Oferujemy możliwość wyboru ciekawych specjalności, takich jak specjalność nauczycielska, nauczanie chemii. Kierunek chemia prowadzony jest w formie studiów licencjackich i magisterskich. Specjalność chemia leków pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej syntezy i analizy leków. Specjalność chemia w kryminalistyce umożliwia pracę z nowoczesną aparaturą oraz sprzętem analitycznym. Stąd, jeżeli jesteś ambitny, nie boisz się wyzwań, zapraszamy Cię do studiowania chemii. Jesteśmy w pracowni kryminalistycznej. W tym miejscu studenci uczą się zabezpieczać różnego rodzaju ślady kryminalistyczne, m.in. ślady mechanoskopijne, ślady traseologiczne, ślady daktyloskopijne. W tym laboratorium zapoznajemy studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Studia na kierunku dietetyka skierowane są do osób pragnących poznać zasady zdrowego odżywiania oraz nabyć umiejętności profesjonalnej oceny stanu odżywienia oraz określenia potrzeb żywieniowych osób zdrowych i chorych. Naszym atutem jest praktyczny charakter zajęć. Studenci naszej dietetyki badają jakość i pochodzenie żywności, ale i przygotowują potrawy, dzięki czemu kompleksowo przygotowani są do pracy dietetyka. Produkcja i marketing żywności to jedyny w Polsce kierunek marketingowy i biznesowy wyspecjalizowany w sektorze rolnictwa, produkcji i handlu żywnością. Nasz kierunek daje kwalifikacje rolnicze wymagane prawem. U nas zdobędziesz kompetencje menadżera projektów biznesowych, dających szansę na szybką karierę w sektorze spożywczym i rolniczym. Na naszym wydziale mamy także kierunek Inżynieria Multimediów. Opowiedziałbym Wam trochę więcej o nim, ale niestety musimy zrobić koncert. Jak widzicie, cały skład w naszej sali koncertowej na UJD. Zapraszam. Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały to studia dualne, czyli realizowane w ścisłej współpracy z pracodawcami. Praktyczne zajęcia, 12 miesięcy praktyk zawodowych i stały kontakt z rynkiem pracy to gwarancja Twojego sukcesu. Wybierz studia współtworzone przez pracodawców. Nie zapominajmy o fizyce. Mamy specjalności nauczycielskie, akustyczne i nanotechnologia. Więcej informacji znajdziecie na stronie. Znajdujemy się w Uniwersyteckim Centrum Wirtualnej Rzeczywistości, gdzie studenci inżynierii bezpieczeństwa mają możliwość pojawienia się na wirtualnych halach produkcyjnych, gdzie sprawdzają swoją zdobytą wiedzę w praktyce. Drugim takim środowiskiem jest wirtualna scena zbrodni, gdzie studenci za pomocą technik kryminalistyki starają się rozwikłać zagadkę, jak doszło do śmierci Donata. W Laboratorium Mechatroniki prowadzimy zajęcia głównie dla studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa i Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały. Wiedza zdobywana przez studentów będzie wykorzystywana w pracy zawodowej. Dzień dobry. Znajdujemy się w sali komputerowej przeznaczonej do zajęć związanych z grafiką komputerową, takich jak grafika 3D, modelowanie 3D, animacja 3D, tworzenie gier komputerowych czy też projektowanie wirtualnych rzeczywistości. Sala jest bardzo dobrze wyposażona w komputery z kartami graficznymi pozwalającymi na rendering w czasie rzeczywistym. Oprócz tego studenci mają swobodny dostęp do kasków wirtualnej rzeczywistości, na których mogą testować swoje rozwiązania, swoje projekty wirtualnej rzeczywistości, interakcje w wirtualnej rzeczywistości. Prace wykonane przez studentów widzicie na monitorach za mną. Studiując biotechnologię, poznasz mechanizmy, dla których oparte jest życie i później będziesz je mógł wykorzystać w praktyce. Biotechnologia to studia o profilu praktycznym, dzięki którym zdobędziesz umiejętności potrzebne w przyszłej pracy zawodowej. Matematyka, czy tego chcemy, czy nie, otacza nas każdego dnia. To królowa nauk i chyba każdy w swoim życiu z nas przynajmniej raz słyszał tę frazę. Co ona oznacza i czy faktycznie jest czymś więcej niż tylko popularnym banałem? To ogólne stwierdzenie doskonale opisuje zależność matematyki względem innych nauk. Można jasno stwierdzić, jak ważną rolę pełni ona wśród pozostałych dziedzin.
jej wszechstronność, a także jej zastosowanie w rozmaitych obszarach życia jest oczywiste. Dlatego chciałem Państwa zachęcić, zaprosić do jej studiowania, bo matematyka faktycznie jest prawdziwą królową nauk. Techniczne zakłady naukowe kończą młodzi ludzie, którzy są bardzo dobrze przygotowani do wejścia w rynek pracy. Wielu z nich rozpoczyna bezpośrednio po szkole swoją karierę zawodową. Wielu również kontynuuje swoją edukację na technicznych studiach wyższych. Zachęcamy naszych absolwentów do podejmowania studiów na kierunkach technicznych, również na Uniwersytecie imienia Jana Długosza. W ubiegłym roku akademickim nasz Uniwersytet świętował 50-lecie swego istnienia. Przez ostatnie pół wieku wykształcił około 70 000 absolwentów. Jest to mniej więcej tyle, ile liczą sobie takie miasta jak Radomsko czy Tarnowskie Góry. Kim są nasi absolwenci? W gronie tym znajdują się dziennikarze, politycy, sportowcy czy także artyści. Języki obce to potęga. Jeśli dołożymy do tego wiedzę z zakresu historii różnych państw świata, czy też Półwyspu Iberyjskiego, to możemy zostać dziennikarzem. Doskonale do tego przygotuje nas filologia polska. Wtedy bez obaw możemy ruszać w turnę po całym świecie. nie tylko po świecie, bo nasi studenci świetnie radzą sobie również na rynku pracy. Szanowni Państwo, drodzy kandydaci, Wydział Humanistyczny to unikalne połączenie filologii, filozofii, historii i innych kierunków powstających w związku z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami kulturalnymi, społecznymi, gospodarczymi. Działalność naukowa i dydaktyczna Wydziału skupia się na tożsamości miasta i regionu, współpracy z przedsiębiorcami lokalnymi, jak również na szeroko pojętej współpracy międzynarodowej. Jest to wydział przyjazny zdobywaniu umiejętności i kompetencji pomagających w rozwoju osobistym, a także ośrodek ekspercki, w którym przygotowuje się analizy dla ośrodków kulturalnych i edukacyjnych. Specyfika kierunku Filologia Polska polega na uwzględnieniu w programie studiów tradycyjnych i najnowszych tendencji, szkół, kierunków, a także faktów i teorii z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Również treści z wiedzy o teatrze, filmie i kulturze. Polonistyka tradycyjna łączy się tutaj z polonistyką nowoczesną, w przypadku której granice między obszarem nauk humanistycznych i naukami społecznymi zacierają się, a badania nad tekstem i językiem łączą się z badaniami nad społeczeństwem i kulturą. Filologia polska to, obok historii, filologii angielskiej, filologii germańskiej oraz filozofii, jeden z kierunków, na którym kształcimy przyszłych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem spersonalizowanego podejścia do ucznia oraz z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii informacyjnych. Na kierunku filologia kształcimy specjalności filologia angielska i filologia germańska, oferując studentom możliwości pogłębienia kompetencji językowych, a także zdobycia wiedzy z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa odpowiednio niemiecko- i anglojęzycznego, a także zdobycia wiedzy z zakresu historii i kultury krajów danego obszaru językowego. Obok tradycyjnej specjalizacji tłumaczeniowej możecie Państwo na filologii angielskiej wybrać specjalizację z rozszerzonym drugim językiem obcym, m.in. językiem niemieckim, francuskim bądź chińskim. Na filologii germańskiej zaś możecie podjąć studia bez wcześniejszego przygotowania językowego, podejmując specjalizację język niemiecki zawodowy od podstaw, z towarzyszącym językiem hiszpańskim lub angielskim. Program studiów realizowany na kierunku filozofia zapewnia uzyskanie wiedzy z zakresu kanonu nauk filozoficznych. Obok historii filozofii oraz nowoczesnej i tradycyjnej problematyki filozoficznej poznajecie Państwo podstawy z zakresu nauk społecznych, a także uzyskujecie kompetencje pozwalające na podjęcie pracy zawodowej w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego oraz politycznego. Absolwent kierunku historia uzyska wykształcenie humanistyczne oraz szeroką wiedzę z zakresu historii Polski i historii powszechnej w odniesieniu do faktografii, faktów długiego trwania, a także komparatystycznej analizy faktów i procesów historycznych w ujęciu lokalnym, regionalnym, państwowym i globalnym. Na tym kierunku kształcimy w już wspomnianej specjalności nauczycielskiej oraz specjalności archiwistycznej.
Kultura w mediach i komunikacji to kierunek, którego celem jest wykształcenie absolwenta posiadającego rozszerzoną wiedzę na temat praktyk kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli mediów w komunikacji, budowaniu wizerunku publicznego, stereotypów, a także mitów kulturowych. Obok programów studiów o profilu ogólnoakademickim, Wydział Humanistyczny oferuje również 2 kierunki studiów o profilu praktycznym. Na pierwszym stopniu studiów jest to język niemiecki w obrocie gospodarczym z językiem francuskim lub językiem angielskim. Kształcenie na tym kierunku polega na równoległym realizowaniu zajęć dydaktycznych oraz praktyk w porozumieniu z przedsiębiorcami, w tym przypadku centrami usług wspólnych przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych. Nową propozycją wydziału są studia 2 stopnia o profilu praktycznym English for Business and Intercultural Communication. Są to studia skierowane do absolwentów studiów 1 stopnia posiadających odpowiednie kompetencje językowe. Są optymalną ofertą dla studenta polskiego i zagranicznego, pragnącego zdobyć wszechstronną wiedzę związaną z użyciem języka angielskiego w biznesie i przestrzeni międzykulturowej. Są także wartościowym uzupełnieniem bogatej oferty wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+, z której chętnie korzystają studenci wydziału. Drodzy kandydaci, Wydział Humanistyczny buduje profesjonalne, osobowe i społeczne kompetencje, które pozwalają na odgrywanie aktywnych ról w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym. Jeżeli jesteście osobami wszechstronnymi, kreatywnymi, otwartymi na nowe wyzwania, ciekawymi świata, Wydział Humanistyczny to miejsce dla Was. Szanowni, nie wiem jak to jest w przedmiotach ścisłych, natomiast jeżeli chodzi o nauki humanistyczne, to częstochowska uczelnia wykształciła wiele osób, które odnoszą sukcesy na rynku literackim, medialnym, ogólnopolskim, europejskim. Wielu moich znakomitych kolegów, pisarzy, Wioletta Grzegorzewska, redaktorzy ogólnopolskich rozgłośni radiowych i telewizyjnych, Artur Nowakowski, RMF FM, Piotr Barciuk, TVN, moja skromna osoba, Teatr Mickiewicza w Częstochowie i dyrekcja. Także wszystkim, którzy czują w sobie wenę humanistyczną, bardzo gorąco polecam Uniwersytet Długosza. Na naszą uczelnię możemy spojrzeć przez pryzmat tego, co dzieje się w laboratoriach, pracowniach. To tam właśnie powstają nowe pomysły, całkiem innowacyjne. Wiąże się to z ideą, aby uczelnia nie tylko kształciła, ale także dostarczała gotowych rozwiązań do różnych gałęzi przemysłu, kultury czy sportu. Właśnie takimi inicjatywami zajmuje się Centrum Transferu Wiedzy. Spójrzmy na kilka z ich osiągnięć. Będąc studentem uniwersytetu, trzeba koniecznie korzystać z możliwości, jakie stwarza nam uczelnia. Koła naukowe, wyjazdy zagraniczne, staże, praktyki to tylko nieliczne z wielu możliwości, które daje nam uczelnia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej uniwersytetu, w mediach społecznościowych czy zapytać pracowników uczelni. Jak nie umiesz, to nawet nie próbuj. No właśnie, że będę. Od czegoś trzeba zacząć. Choćby od dobrych chęci.
Tak zaczynali najlepsi muzycy, fotograficy, malarze, a teraz biją się o nich największe sale koncertowe czy galerie. No z tym się zgodzę. Ale wiesz, może zapytajmy po prostu, co będą proponować naszym kandydatom na Wydziale Sztuki. I teraz mogę się z Tobą zgodzić. Znajdujemy się przy ulicy Dąbrowskiego 14 w budynku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistycznego im. Jana Długosza w Częstochowie. W tym budynku odbywa się kształcenie studentów na 3 kierunkach. Pierwszym z nich jest grafika, drugim edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, a trzecim fotografia i kreacja przekazu wizualnego. Jeżeli chodzi o kierunek graficzny, studenci 1. i 2. stopnia kształcą się w zakresie 2 specjalizacji. Jest to specjalizacja artystyczno-projektowa oraz specjalizacja użytkowa. Absolwenci kierunku grafika z powodzeniem mogą pracować w agencjach reklamowych oraz wszelkich instytucjach kultury. Celem kształcenia na tym kierunku jest ukształtowanie indywidualnej postawy artystycznej oraz świadomego twórcy, który z powodzeniem będzie mógł wyjść na rynek pracy. Najstarszym kierunkiem na Wydziale Sztuki jest edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Jest to kierunek o profilu ogólnoakademickim. Studia zarówno licencjackie, jak i magisterskie realizowane są w specjalności nauczycielskiej. Znajdujemy się w budynku przy ulicy Waszyngtona 4/8, gdzie na pierwszym piętrze mieści się Katedra Malarstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. To tutaj studenci realizują swoje plany malarskie. Już w pracowniach od 1. roku do dyspozycji są pracownie malarstwa i rysunku oraz później od roku 2 w pracowniach dyplomowych. Studenci realizują swoje dyplomy na poziomie licencjackim i magisterskim. Do wyboru są 3 specjalizacje: malarstwo i klasyczne techniki malarskie, malarstwo i multimedia oraz malarstwo w architekturze i urbanistyce. Kierunek fotografia i kreacja przekazu wizualnego. Studia 1. stopnia o praktycznym profilu kształcenia. Studia poza warsztatem fotograficznym rozwijają kompetencje artystyczne i projektowe. Umożliwiają absolwentom funkcjonowanie jako twórcy, niezależni lub etatowi, związani z różnymi agencjami i firmami. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie jest masny. Masny? Mówi się jeszcze masny? Nie jest to za bardzo boomerskie? Gdyby wziąć pod uwagę liczbę studentów i absolwentów wszelakich uczelni, to UJD w Częstochowie jest najbardziej reprezentowaną uczelnią wśród pracowników XCOM-u. Aplikując poczet studentów naszego uniwersytetu, masz pewność, że zdobędziesz cenną wiedzę i umiejętności, które wykorzystasz zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Kształcąc się u nas, masz do dyspozycji 6 budynków dydaktycznych o łącznej powierzchni 50 000 m2, w których znajduje się ponad 200 sal i pracowni wykładowo-ćwiczeniowych.
garnitur, krawat, aktówka, no i czasem toga. Tak mi się właśnie kojarzą studenci prawa czy też ekonomii. Weź przestań, to stereotyp. Chociaż faktem jest, że wielu studentów już podczas studiów podejmuje pracę w biurach rachunkowych i kancelariach. I radzą sobie całkiem nieźle. Lecz wiesz, teraz bez znajomości procedur nic nie załatwisz w urzędzie, ani nie otworzysz firmy. Dlatego kto studiuje, ten umie i wie. Wydział Prawa i Ekonomii to młody, ale bardzo prężnie rozwijający się wydział. W kształceniu studentów stawiamy na wiedzę, na zdobywanie i pogłębianie umiejętności praktycznych. Stąd też w nadchodzącym roku akademickim proponujemy Państwu studia na takich kierunkach jak administracja, ekonomia, prawo, rachunkowość i podatki. Swoją ofertę dydaktyczną kierujemy także do absolwentów studiów pierwszego stopnia, proponując im kontynuację nauki na kierunku administracja. Z perspektywy wydziału niewątpliwie ważną rolę odgrywa umiędzynarodowienie, a także wymiana międzynarodowa. Studia na Wydziale Prawa i Ekonomii to możliwość wymiany międzynarodowej, to możliwość także odbycia studiów za granicą, chociażby w ramach programu Erasmus+. Przygotowana na nadchodzący rok akademicki niezwykle bogata i stale też rozbudowywana oferta dydaktyczna pozwala zaproponować przyszłym studentom zajęcia w językach obcych, a także możliwość spotkania z profesorami zagranicznymi w ramach cyklicznie prowadzonych przez nich wykładów. Między innymi są to profesorowie z Gruzji, z Litwy, Słowacji, Ukrainy, Włoch. Wydział Prawa każdego roku gości także kilkudziesięciu studentów z zagranicy. W tym roku gościmy studentów z Ukrainy i z Turcji. Obecnie na Wydziale Prawa i Ekonomii studiuje ponad 30 osób z zagranicy, stąd też można powiedzieć, że nowością w ofercie dydaktycznej będą prowadzone od nowego roku akademickiego studia w języku angielskim na kierunku ekonomia. Studia to nie tylko nauka, praktyki, sesja egzaminacyjna, same egzaminy czy wyjazdy międzynarodowe. Studia to także działalność naukowa studentów, działalność w poradni prawa, która na co dzień udziela porad prawnych ze wszystkich gałęzi prawa, a także służy pomocą w konstruowaniu pism do różnych instytucji, do instytucji różnego szczebla. Studia na Wydziale Prawa to też działalność kół naukowych, ale myślę, że o tych dwóch ostatnich najlepiej opowiedzą ci, którzy na co dzień udzielają porad prawnych, ci, którzy na co dzień angażują się w działalność kół naukowych. Na naszym uniwersytecie prężnie funkcjonuje Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego. Warto podkreślić, że organizowane są spotkania z osobami wykonującymi zawody prawnicze, to jest adwokatami, radcami prawnymi czy sędziami. Ponadto członkowie naszego koła biorą aktywnie udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych oraz seminariach poszerzających wiedzę z każdej dziedziny prawa. Dodatkowo w roku akademickim 2021-2022 nasze koło miało zaszczyt gościć wszystkie koła naukowe prawa konstytucyjnego z całej Polski w ramach 17. zjazdu kół naukowych. Bierzemy również udział w podobnych wydarzeniach mających miejsce w murach innych uczelni na terenie całej Polski. Każdy, kto zainteresowany jest tą gałęzią prawa, jest bardzo mile widziany w naszych szeregach. Jest to koło, które bardzo prężnie działa na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Moją motywacją do pójścia na studia prawnicze była chęć pomocy ludziom w problemach, z którymi nie są sobie w stanie poradzić. Okazało się, że znalazłam na naszej uczelni możliwość, aby robić to aktywnie, jeszcze nie będąc czynną prawniczką. W poradni prawa, która działa na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Prawa i Ekonomii, studenci prawa i wykładowcy jednoczą się, aby pomagać ludziom w ich problemach. Myślę, że warto też podkreślić, że nasza poradnia bardzo blisko współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu, delegaturą w Częstochowie.
Koło Naukowe Myśli Administracyjno-Prawnej, które również działa na Wydziale Prawa i Ekonomii naszego uniwersytetu, jednoczy w swoich szeregach studentów prawa i administracji, którzy współpracują razem na wielu polach i znajdują wiele zainteresowań, które pokrywają się. Wspólnie organizujemy wykłady otwarte, seminaria, często spotykamy się zarówno stacjonarnie, jak i online, a przede wszystkim nawiązujemy bliskie więzi i pogłębiamy swoje pasje, którymi są przeróżne gałęzie prawa, takie jak chociażby prawo administracyjne. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy Uniwersytet w Częstochowie. Czekaliśmy na to wiele lat. Nasi uczniowie bardzo chętnie współpracują z uniwersytetem. Mamy wspólne zajęcia. Część z nich również wybiera studiowanie na różnych kierunkach. To naprawdę fajna, prężna uczelnia, szybko się rozwija i mam nadzieję, że coraz więcej naszych młodych częstochowian zostanie w naszym mieście i będzie tam studiować. Wiele studentów zastanawia się, czy studia są drogie. Czy tak na dobrą sprawę będzie ich stać na studiowanie? Z tego co wiem, do wątpliwości jest zdecydowanie więcej. Wielu kandydatów ma problem już na poziomie rekrutacji. Ale tutaj z pomocą przychodzą nasze dziekanaty lub dział spraw studenckich. Dokumenty aplikacyjne na studia w naszym uniwersytecie każdy z kandydatów składa za pośrednictwem systemu informatycznego noszącego nazwę Internetowa Rekrutacja Kandydatów, w skrócie IRK. Pierwszym krokiem jest założenie konta indywidualnego i wprowadzenie danych osobowych, a także wybór wymarzonego kierunku studiów. Ci z kandydatów, którzy nie podjęli jeszcze decyzji ostatecznej, mogą zaznaczyć kilka kierunków. W systemie IRK zamieszczone są dodatkowe niezbędne informacje dla kandydatów, takie jak adresy mailowe, numery telefonów do wydziałowych komisji rekrutacyjnych, za pośrednictwem których można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania lub rozwiać wszelkie wątpliwości. System internetowej rekrutacji jest narzędziem bardzo prostym w obsłudze, niemal intuicyjnym. Dlatego można bez żadnych obaw przystąpić do rekrutacji. Wszyscy kandydaci, którzy otrzymają już status studenta uniwersytetu, mogą liczyć na wszelkie wsparcie uniwersytetu, zarówno materialne, jak i niematerialne. W naszej uczelni, podobnie jak we wszystkich polskich wyższych uczelniach, można otrzymać różnego rodzaju stypendia, takie jak stypendium socjalne czy stypendium dla osób z niepełnosprawnością. W dalszym toku studiów dla wyróżniających się studentów czekają stypendia rektora za osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne. Uczelnia w miarę możliwości stara się pomagać studentom w trudnej sytuacji życiowej. Wówczas możliwe jest ubieganie się o zapomogi. Niezbędne informacje, które chcielibyście Państwo znaleźć, znajdują się na stronie internetowej uczelni w zakładce Dział Spraw Studenckich. Czekamy zatem na aplikację i z przyjemnością powitamy Was w gronie naszej społeczności akademickiej. Biuro Karier UJD jest to miejsce, w którym student może uzyskać aktualne informacje o rynku pracy. Oferujemy wsparcie w zdobyciu wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy i planowania rozwoju zawodowego poprzez możliwość konsultacji z doradcą zawodowym i psychologiem. Pomagamy także w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, takich jak CV oraz list motywacyjny. Biuro Karier organizuje targi pracy, podczas których każdy ma możliwość nie tylko zapoznać się z rynkiem pracy, ale także aplikować na oferowane stanowisko. Organizujemy kursy, szkolenia oraz spotkania rekrutacyjne z potencjalnymi pracodawcami. Biuro Karier UJD współpracuje z wieloma firmami, dzięki czemu może pozyskiwać dla swoich studentów i absolwentów atrakcyjne oferty pracy, staży i praktyk. Wszystkie oferty i informacje o aktualnych kursach, programach, szkoleniach zamieszczamy na naszej stronie internetowej, dlatego gorąco zachęcamy do jej śledzenia. Zapraszamy także do kontaktu z nami telefonicznego, mailowego i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Uczelnia stawia na rozwój. Powstają nie tylko nowe kierunki studiów, ale także modernizowane są pomieszczenia i budynki. Wkrótce rozpocznie się budowa nowego obiektu.
Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Od mnogości kierunków aż boli mnie głowa. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, kosmetologia. Co wybrać? Tak, wiem. Ale może faktycznie warto przyjrzeć się bardziej tym kierunkom. Masz rację. Tym bardziej, że zdrowie jest najważniejsze i mam wrażenie, że coraz więcej ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Myślę, że po skończeniu takich studiów dobrą pracę masz gwarantowaną i do tego ta satysfakcja, że pomagasz innym. Wydział Nauk o Zdrowiu oferuje studia na atrakcyjnych kierunkach dających kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy. Oferujemy studia na kierunkach fizjoterapia, pielęgniarstwo, kosmetologia i wychowanie fizyczne. Fizjoterapia to kierunek studiów z przyszłością, gdyż z powodu starzejących się społeczeństw krajów europejskich, a także częstszym występowaniem tzw. chorób cywilizacyjnych wzrasta zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeutów. Z tych samych powodów występuje obecnie i będzie występować w przyszłości bardzo duże zapotrzebowanie na usługi pielęgniarskie. Coraz więcej osób zwraca większą uwagę na swój wygląd i stara się opóźnić oznaki starzenia się organizmu. Dlatego coraz częściej korzystają z usług kosmetologów. Pożądaną jakość życia zapewnia odpowiednia aktywność fizyczna, a świadomość społeczna związana ze zdrowym stylem życia zwiększa się, o czym świadczy dynamicznie rozwijający się rynek usług fitness. Dlatego przed specjalistami z wychowania fizycznego także otwierają się szerokie perspektywy pracy. Wszystkie oferowane przez Wydział kierunki studiów są związane przede wszystkim z naukami medycznymi i naukami o zdrowiu, chociaż programy studiów łączą wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych i społecznych z praktyczną wiedzą. Dlatego przykładamy dużą uwagę do właściwych warunków studiowania, które zapewniają zdobycie zarówno umiejętności praktycznych, jak również odpowiedni zasób wiedzy opartej na wynikach badań naukowych. Dysponujemy specjalistycznymi pracowniami do kinozyterapii, fizykoterapii, masażu i terapii manualnej, z których korzystają studenci fizjoterapii. Studenci kierunku pielęgniarstwo wykorzystują monoprofilowe centrum symulacji medycznej, gdzie realizowane zajęcia pozwalają na stopniowe wdrażanie do pracy z pacjentami. Zajęcia dla studentów kosmetologii prowadzone są w nowoczesnych pracowniach stylizacji i kreowania wizerunku oraz pracowni kosmetologii. Studenci kierunku wychowanie fizyczne znaczną część zajęć realizują w nowoczesnym akademickim centrum sportu oraz podczas zajęć terenowych i w ramach obozów sportowych. Zajęcia, na których studenci poznają teoretyczne podstawy studiowania kierunków, w części odbywają się w laboratoriach m.in. mikrobiologii, biochemii, fizjologii, autonomii czy biomechaniki. Dużym atutem wydziału jest kadra dydaktyczna o wysokich kwalifikacjach, z dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym poza uczelnią, co gwarantuje wysoki poziom nauczania, a także pozwala studentom na uzyskanie niezbędnych umiejętności praktycznych. W ramach studiów uczelnia zapewnia możliwość realizacji praktyk zawodowych w odpowiednich placówkach, które czynią absolwentów UJD konkurencyjnymi na rynku pracy. Jeżeli jesteś osobą empatyczną, cierpliwą, sumienną, odpowiedzialną, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się nowych wyzwań i doświadczeń, to na pewno znajdziesz odpowiedni kierunek studiów na naszym wydziale. Warto studiować w Częstochowie WJD z wielu powodów, bo to bardzo dobra uczelnia, która kształci fachowców, dynamicznie się rozwija i daje bardzo wiele szans rozwoju na przyszłość. Jako absolwentka uniwersytetu serdecznie polecam naszą uczelnię. Jak widać, tak bardzo mi się tutaj spodobało, że zostałam na dłużej jako pracownik i chciałabym kontynuować studia doktoranckie. Droga kandydatko, drogi kandydacie, jeśli Twoje plany życiowe wybiegają dalej niż studia pierwszego czy nawet drugiego stopnia, może marzysz o karierze naukowca, to Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie da Ci taką możliwość. Od 2019 roku uczelnia prowadzi kształcenie w szkole doktorskiej w 8 dyscyplinach. To jest historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki fizyczne, chemiczne, nauki o zdrowiu, a także sztuki muzyczne czy sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Kształcenie w szkole doktorskiej prowadzone jest w języku polskim i w języku angielskim. Program kształcenia trwa 8 semestrów i jest uniwersalny, elastyczny, umożliwia doktorantom realizację badań naukowych i rozwój samodzielności naukowej. Oprócz tego każdy doktorant uzyskuje stypendium doktoranckie, które pozwala mu prowadzić swobodnie badania i pisać rozprawę doktorską bez martwienia się o dodatkowe zarobki poza uczelnią. Stwarza to oczywiście bardzo dobre warunki do pracy naukowej,
w odpowiednim środowisku, również tym międzynarodowym i pod opieką promotora. Pomyśl o tym, serdecznie zapraszamy. Zapraszam do studiowania na naszym uniwersytecie, gdzie poznacie wiele ciekawych aspektów pracy badawczej, a w późniejszym okresie, jeżeli spodobają Wam się studia, uczelnia oferuje także studia doktoranckie, gdzie można realizować swoje pasje badawcze. Uczelnia zapewnia również dostęp do specjalistycznej aparatury, a także daje możliwość nawiązania współpracy z innymi jednostkami naukowymi zarówno w kraju, jak i na świecie. Pragnę serdecznie zachęcić wszystkich absolwentów studiów drugiego stopnia do wzięcia udziału w otwartym konkursie rekrutacyjnym do naszej szkoły doktorskiej. Szkoła doktorska prowadzona jest w trybie stacjonarnym, trwa 8 semestrów. Każdy doktorant otrzymuje stypendium, dzięki któremu może swobodnie realizować swoje cele zamierzone w swoim projekcie badawczym. Oczywiście to wszystko pod czujnym okiem niezwykle zaangażowanych promotorów, wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Uniwersytet dzięki licznym programom grantowym daje możliwość studentom kształcenia się, realizowania staży również w ośrodkach międzynarodowych, akademickich i naukowych, a dzięki środkom na badania i rozwój wspiera różne inicjatywy młodych naukowców. Serdecznie zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku akademickim. Pozdrawiam. Uniwersytet to przede wszystkim ludzie. Na naszej uczelni kształci się ponad 5000 studentów i doktorantów. Nasza uczelnia jest otwarta na współpracę z innymi ośrodkami akademickimi z państw europejskich, ale młodzież przybywa do nas po wiedzę i umiejętności także z innych kontynentów, z Azji czy z Afryki. Z ludźmi trzeba umieć rozmawiać. Delikatnie, używając takiej lekkiej perswazji. Wtedy odchodzisz od nie, a lekko dochodzisz na tak. No tak, to warunek współpracy, fundament powodzenia i słowem klucz do osiągnięcia sukcesu. Patrz, praktycznie wszędzie. W handlu, w biznesie, w polityce. Zobacz, nawet w małżeństwie. No tak, ale tego można się nauczyć, wypracować, a później już tylko krok do zastosowania w praktyce. Wydział Nauk Społecznych jest najstarszym wydziałem naszej uczelni. Prowadzi 11 kierunków, zarówno o profilu ogólnoakademickim, jak i praktycznym. Oferujemy kompleksową wiedzę z zakresu dyscyplin związanych ze społeczeństwem, jego istotą, strukturą, mechanizmami działania, zjawiskami, procesami oraz działaniami jednostki jako części grupy. Kształcimy, patrząc w przyszłość. Nie tylko przekazujemy wiedzę, ale również rozwijamy kompetencje osobiste i społeczne, decydujące o przewadze naszych absolwentów na rynku pracy, tak by stawali się inicjatorami i liderami w swoich dziedzinach. Nasz wydział oferuje szerokie spektrum kierunków, zarówno tych związanych ze sferą publiczną, jak i edukacją oraz bezpośrednim otoczeniem człowieka. Kierunkiem, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, jest bezpieczeństwo narodowe. Są to studia prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na poziomie licencjackim i magisterskim. Absolwent przygotowany jest do samodzielnej pracy na stanowiskach w administracji rządowej, samorządowej, służbach mundurowych, służbach specjalnych, organizacjach pozarządowych i sektorze prywatnym. Dla tych, którzy chcą zrozumieć świat i meandry polityki, dedykowany jest kierunek politologia. Są to również studia praktyczne pierwszego i drugiego stopnia. Absolwenci kierunku przygotowani są do samodzielnej działalności publicznej oraz aktywnego uczestnictwa w środowisku polityczno-społecznym. Analityka i kreatywność społeczna to kierunek przygotowujący do wykonywania profesjonalnych diagnoz społecznych w sferze publicznej. Tym, co wyróżnia ten kierunek, jest połączenie 3 dyscyplin naukowych: socjologii, psychologii i filozofii. Dla wszystkich zainteresowanych rozwojem, edukacją, opieką nad wychowankiem oferujemy 3 kierunki studiów pedagogicznych. Pedagogikę o specjalności resocjalizacyjnej, penitencjarnej, opiekuńczo-wychowawczej oraz tutoringu. Pedagogikę specjalną dla tych, którzy chcą zdobyć kompetencje do pracy z dziećmi, uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych oraz osobami dorosłymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek dla chcących podjąć zatrudnienie jako nauczyciel w przedszkolu bądź klasach niższych szkoły podstawowej.
Dla zainteresowanych szeroko pojętą pracą z drugim człowiekiem oferujemy studia pierwszego stopnia na kierunku psychoprofilaktyka. Ich absolwent przygotowany jest do prowadzenia zajęć psychoprofilaktycznych, warsztatowych, animatorskich, edukacyjnych. Może znaleźć zatrudnienie w poradniach psychologiczno-wychowawczych, centrach psychoprofilaktyki czy świetlicach wychowawczych. Może również kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna, uzyskując tytuł zawodowy trenera osobistego. Nowym kierunkiem na wydziale, cieszącym się dużą popularnością, jest psychologia. Są to jednolite studia magisterskie przygotowujące do wykonywania zawodu psychologa. Praca socjalna to kierunek przygotowujący do pracy w instytucjach pomocowych służących wsparciu społecznemu. Kierunkiem dla osób ciekawych świata i zainteresowanych aktywnością fizyczną jest turystyka i rekreacja. Jej absolwent może podjąć zatrudnienie w biurach podróży, hotelach, centrach rekreacyjno-wypoczynkowych. Od nowego roku akademickiego proponujemy zajęcia w języku angielskim oraz osobny kierunek Political Science. Ale studia na Wydziale Nauk Społecznych to nie tylko nauka, ale również rozwijanie swoich pasji w tematycznych kołach naukowych. To również wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus i odbywanie części studiów i praktyk nie tylko w krajach europejskich. Szanowni kandydaci, drodzy maturzyści, zapraszamy do studiowania na Wydziale Nauk Społecznych. Na Uniwersytecie imienia Jana Długosza w Częstochowie pracuje świetna kadra, co gwarantuje wysoką jakość nauczania, rozwój i przygotowanie studentów do życia w świecie ciągłych zmian. Uczelnia posiada bogatą i zróżnicowaną ofertę edukacyjną. Prowadzi tutoring pozwalający wydobyć i wzmocnić potencjał studenta. Jej absolwenci to ludzie sukcesu. Politycy, samorządowcy, sportowcy, ludzie świata nauki i kultury. Polecam. Uczelnia nieustannie otwiera mury dla studentów z zagranicy. Nowe staże, praktyki, stypendia. To wszystko dla studentów przyjeżdżających z najmniejszych zakątków świata. Europy, Azji i Afryki. Ale ten ruch odbywa się także w przeciwnym kierunku. Nasi studenci regularnie korzystają z programów umożliwiających studiowanie na zagranicznych uczelniach. Pozwala to na poznanie nowych kultur, języków, a także znalezienie nowych przyjaciół. Erasmus Students Club jest to koło międzywydziałowe, które działa przy dziale nauki i współpracy z zagranicą. Jego zadaniem jest przede wszystkim pomoc studentom, którzy przyjeżdżają do nas na naszą uczelnię w ramach programu Erasmus+, a także pomoc naszym studentom, aby mogli oczywiście zrealizować swoją mobilność. W przyszłości mamy więcej planów, chociażby zorganizowanie wycieczek integracyjnych dla naszych studentów i studentów z zagranicy, czy różnego rodzaju spotkania integracyjne. O wyjazdy w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się wszyscy studenci i doktoranci Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Program umożliwia realizację studiów w zagranicznych uczelniach oraz praktyk w zagranicznych uczelniach lub zagranicznych przedsiębiorstwach. W najbliższym czasie, oprócz mobilności trwających co najmniej 2 miesiące, planowane są również krótkookresowe wyjazdy studentów i doktorantów. Najpopularniejszymi kierunkami wyjazdów naszych studentów w ramach programu Erasmus+ jest Hiszpania, Cypr, Czechy, Malta. Również co semestr nasza uczelnia przyjmuje studentów zagranicznych z takich krajów jak Turcja, Hiszpania, Malta. Program Erasmus+ to nie tylko możliwość wyjazdu na praktykę czy na studia, to również możliwość rozwinięcia umiejętności językowych, poznania nowych kultur oraz zwiększenia szans na rynku pracy po zakończeniu studiów. Są wśród nas. Są tacy sami jak my. Często marzą o studiach wyższych. Jednak obawiają się, że niestety nie zdobędą zaliczeń w danym terminie. Oczywiście mowa tutaj o osobach z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim stawiajmy na odwagę i przebojowość. Tego się trzymajmy. A z drugiej strony pomocą służy nasze biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami. Fachowcy, którzy się tam znajdują, służą pomocą i radą. Służą także sprzętem, który znacząco ułatwi naukę. Misją Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami jest opracowywanie i wdrażanie adaptacji ułatwiających proces kształcenia i prowadzenia badań naukowych dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.
Biuro oferuje, jak powiedziałam, szereg usług. Wszystkie te usługi i oferta wsparcia kierowana jest i opracowywana w zindywidualizowanym podejściu do potrzeb, możliwości, oczekiwań studenta, ale również i wymagań, specyfiki kształcenia na danym kierunku studiów. Plan wsparcia dla studenta z niepełnosprawnościami jest opracowywany na pierwszym spotkaniu przy zaangażowaniu doradcy edukacyjnego. Wszystkie efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji student z niepełnosprawnościami opanowuje w takim samym zakresie jak student pełnosprawny. Jedyna różnica jest taka, że dla studenta z niepełnosprawnościami tworzymy określone warunki sprzyjające osiąganiu tych efektów. Formy wsparcia, jakie oferujemy, to pomoc w zakresie opracowania planu pomocy i usług, które będą świadczone przez nasze biuro, ale nie tylko nasze biuro. Chodzi tutaj o na przykład wydłużenie czasu pracy, oddawania prac przez studenta, o zamianę formy sprawdzania pracy z odpowiedzi ustnych na pisemne. Chodzi tutaj o dzielenie partii materiału na mniejsze części, o indywidualny proces kształcenia języka w zakresie języka obcego, dostosowanie zajęć z wychowania fizycznego. Oferujemy wsparcie asystenta osobistego, osoby z niepełnosprawnościami, asystenta edukacyjnego, porad, konsultacji psychologicznych, psychiatrycznych, wsparcia coacha, tłumacza języka migowego. Mamy w dyspozycji szereg sprzętu specjalistycznego, które student z niepełnosprawnością może wypożyczyć na czas studiowania. Z pełną odpowiedzialnością polecam kandydatom z niepełnosprawnościami podjęcie studiów na tutejszym uniwersytecie. Właściwie nie ma żadnych przeszkód do tego, abyście Państwo mogli pełnoprawnie studiować na tej uczelni, dlatego że funkcjonuje Biuro do Spraw Pomocy Osób Niepełnosprawnych, które holistycznie zajmuje się rozwiązywaniem naszych problemów w miarę swoich potrzeb. W zasadzie nie funkcjonują już żadne bariery architektoniczne, a te, które są rozwiązywane na bieżąco. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Tak jest i tym razem z naszym spacerem po uniwersytecie. Mamy nadzieję, że wszystkie informacje przez nas dostarczone sprawią, że wybierzecie właśnie naszą uczelnię. A więc do zobaczenia w październiku w naszej Alma Mater.